odpalasz telefon. Scrollujesz. Mija 30 minut, a ty nawet nie wiesz, co właśnie oglądałeś. Twój mózg błaga o ciszę, ale ty nie umiesz już jej znieść. Ja też nie umiałem. Dlatego wyłączyłem wszystko. Na 7 dni. Zero bodźców. Żadnych ekranów, muzyki, dopaminowych strzałów. Tylko ja, myśli i cisza, która zmieniła wszystko. Nie mogłem się skupić. Nawet na prostych rzeczach. Miałem otwartych 10 kart. Słuchałem podcastu, pisałem, scrollowałem i jeszcze coś podjadałem. Mój mózg był jak przeciążony serwer, ciągle zajęty, ale nic z tego nie wynikało. Zacząłem czytać o dopaminie. O tym, jak każde kliknięcie, każdy dźwięk powiadomienia, każda szybka przyjemność wypala naszą zdolność do odczuwania satysfakcji. Nawet coś prostego, jak siedzenie w ciszy, staje się nie do zniesienia, bo mózg domaga się następnego bodźca. Szybkiego, łatwego, bez wysiłku. Dopaminowy detoks? Brzmiało jak moda z TikToka, ale wiedziałem, że to nie głupia moda. To odpowiedź na przeciążony system, który sam sobie zbudowałem. Nie chodziło o detoks od technologii. Chodziło o detoks od uzależnienia, od czucia się zajętym, od wiecznego rozproszenia. Postanowiłem to przerwać. Odciąłem się na 7 dni od wszystkiego, co daje szybki wyrzut dopaminy. Social media, seriale, YouTube, gry, nawet muzyka. Zostawiłem tylko rzeczy nudne. Książki, spacery, dziennik, ciszę. Z początku brzmiało to jak kara, ale to był pierwszy krok do tego, żeby naprawdę usłyszeć własne myśli i odkryć, że wcale nie były ciche, tylko zagłuszone. Pierwszego dnia obudziłem się jak zawsze. Sięgnąłem po telefon, ale zatrzymałem rękę w połowie ruchu. Nie dziś. To był pierwszy z kilkudziesięciu podobnych impulsów. Ręka chciała działać sama. Mózg szukał dopaminy jak narkotyku, a ja miałem ją odciąć. To było nieprzyjemne, nawet przerażające. Minuty ciągnęły się jak godziny. Zacząłem chodzić w kółko po mieszkaniu. W głowie pojawiał się wewnętrzny szum. Sprawdź coś. Odpal coś. Zrób cokolwiek, byleby nie siedzieć tak bez celu. A ja nic. Żadnych powiadomień, żadnych kolorowych miniaturek, żadnych dźwięków. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że nie potrafię być sam, nawet ze sobą. Miałem fizyczną potrzebę stymulacji. Czułem się jak uzależniony, który właśnie odstawił używkę. Ale tą używką nie była substancja. Była nią uwaga. Rozproszona, rozdarta, zmęczona. A ja nigdy wcześniej tego nie widziałem. Drugiego dnia przyszła nuda. Nie taka zwyczajna. To była nuda agresywna, niecierpliwa. Każda minuta bez rozrywki bolała. Siadałem do książki i odpływałem po 2 stronach. Medytacja trwała może 5 minut. Ale coś się działo. Jakby umysł zaczął walczyć sam ze sobą, a ja stałem się świadkiem tej bitwy. To nie było proste. To było jak zderzenie z własnym wnętrzem, a to wnętrze było hałaśliwe, niespokojne i kompletnie odzwyczajone od ciszy. Trzeciego dnia coś zaczęło się zmieniać. Nie był to przełom. Bardziej jak pierwszy głęboki oddech po długim biegu. Mój umysł nie był już tak agresywny. Wciąż pojawiały się odruchy, ale słabły. Nagle miałem czas. I nie czułem przymusu, żeby go natychmiast zapełnić. Zacząłem dostrzegać rzeczy, które wcześniej przelatywały obok mnie. Dźwięki z zewnątrz, fakturę kartki w zeszycie, myśli. Takie zwyczajne, które wcześniej zagłuszał hałas. W głowie nadal było trochę chaosu, ale coraz więcej przestrzeni. Jakby kurz powoli opadał. Spacer nie był już karą. Stał się obserwacją. Patrzyłem na ludzi bez scrollowania. Słyszałem własne kroki. Brzmi banalnie, wiem. Ale dopiero wtedy poczułem, jak bardzo mózg przestawia się na tryb tu i teraz, kiedy nie karmi się go bodźcami co 30 sekund. Zacząłem więcej pisać, nie żeby tworzyć coś wielkiego. Po prostu wylewałem na papier to, co wcześniej nawet nie miało miejsca, by się pojawić. Myśli, które były zbyt ciche, by przebić się przez powiadomienia. Czułem, że wraca zdolność do refleksji, której wcześniej nawet nie zauważałem, że mi brakowało. To nie było jeszcze wyzwolenie, ale pojawiła się pierwsza cisza, która nie bolała. Pierwszy moment, kiedy nie potrzebowałem nic więcej niż to, co jest teraz. I to było nowe, zaskakująco dobre. 5. dnia obudziłem się z poczuciem lekkości.
Nie tej fizycznej, ale mentalnej. Głowa nie była już pełna oczekiwań, że coś muszę sprawdzić, kliknąć, nadrobić. Po raz pierwszy od bardzo dawna nie czułem przymusu, by natychmiast się rozproszyć. Po prostu byłem obecny. Zacząłem pracować wolniej, ale dużo skuteczniej. Bez ciągłego zerkania, bez przerw na sprawdzenie czegoś na chwilę. Jedno zadanie, od początku do końca. To było jak odkrycie supermocy, którą przez lata ignorowałem. Skupienie, spokojne, głębokie, prawdziwe skupienie. Zauważyłem też, że moje myśli stają się bardziej moje. Nie powtarzałem już zasłyszanych opinii, nie żyłem tym, co powiedział internet. Zaczęło mnie obchodzić, co ja naprawdę sądzę, co czuję. I nagle okazało się, że moje wnętrze nie jest puste. Było tylko długo ignorowane. 6. dnia pojawiła się wdzięczność. Nie ta wymuszona z afirmacji. Prawdziwa, za prostą kawę, za ciszę, za to, że mogę usiąść bez potrzeby robienia czegokolwiek, za to, że nie muszę nigdzie uciekać od samego siebie. To nie była euforia, to był spokój, a ten spokój miał moc. Mógłbym go nie zauważyć, gdybym znów zanurzył się w hałasie. Ale teraz już wiedziałem, to nie technologia była problemem. Problemem była moja nieumiejętność bycia bez niej. 7. dnia nie czekałem z niecierpliwością na koniec. Nie odliczałem godzin, żeby wreszcie wrócić do wszystkiego, co odciąłem. Zamiast tego pojawiło się pytanie, czy ja w ogóle chcę wracać. To był moment, w którym zrozumiałem, że detoks nie polegał na tym, by coś wytrzymać. Chodziło o to, by coś zobaczyć. Coś, czego nie da się zauważyć w hałasie. Tego dnia poczułem, jak bardzo przewartościowałem swój czas, uwagę, energię. Jak wiele z tego, co codziennie robimy, nie wynika z potrzeby, tylko z odruchu. Zacząłem inaczej myśleć o ciszy. Już nie była pustką do zapełnienia. Stała się przestrzenią, w której naprawdę coś się działo, w której pojawiały się odpowiedzi, których wcześniej nawet nie miałem czasu zadać. I wtedy dotarło do mnie, najcenniejszym zasobem w 2025 roku nie jest czas, jest nim czysta uwaga, a ten tydzień był moim sposobem, żeby ją odzyskać. Ten tydzień nie zmienił mojego życia w hollywoodzki sposób, ale zmienił coś ważniejszego. Odzyskałem kontakt ze sobą. I jeśli dotarłeś tu, to znaczy, że w tobie też coś rezonuje. Może to zmęczenie, może cisza, której ci brakuje. Nie musisz rzucać wszystkiego, nie musisz znikać na tydzień, ale możesz dziś przez godzinę niczego nie szukać, nie sprawdzać, nie uciekać, być. To nie będzie łatwe. Będziesz czuł niepokój, nudę, może nawet lęk, ale pod tą warstwą niecierpliwości jest coś więcej. Spokój, który pamięta, kim naprawdę jesteś, zanim świat cię zagłuszył. Zrób sobie miejsce na ten spokój, choćby przez chwilę. A jeśli to poczujesz, wróć do tego filmu, bo może właśnie teraz zaczynasz swój własny detoks.